Siemanko, z tej strony Karol Siwek z Workout Athlete. Przygotowałem dla Was prosty plan treningowy pod planszę i front levera dla osób początkujących. Jednak zanim wytłumaczę Ci założenia tego planu, chciałbym zaprosić Cię na naszą stronę internetową workoutathlete.pl, na której znajdziesz koszulki, stabilizatory nadgarstków, a także kursy i e-booki. Jeżeli interesuje Cię temat planszy i front levera, prawdopodobnie spodobają Ci się najbardziej e-booki o tych właśnie elementach. Dobra, przejdźmy do głównej części tego filmu. Bazujemy na super seriach antagonistycznych. W ten sposób osiągniemy fajne efekty i skrócimy czas treningu. Przygotowałem 5 prostych setów z jednym ćwiczeniem pull i jednym ćwiczeniem push. Oznacza to, że po ćwiczeniu A przechodzimy do ćwiczenia B. Tutaj macie tabelkę z przykładowym rozplanowaniem setów. W zasadzie możesz manipulować nimi jak chcesz i dostosować je pod siebie. Moja propozycja jest taka, że każdy trening zaczynamy od setu numer 1, a potem dobieramy sety wzmacniające. Pierwsze ćwiczenie to plansz w regresji. Technika taka jak w przypadku plansze, łokieć wyprostowany, łopatki w delikatnej protrakcji, tułów ustawiony równolegle do ziemi. Z czasem staraj się oddalać nogi od klatki piersiowej. Drugim ćwiczeniem w pierwszym zestawie jest front lever w regresji. Staraj się jak najlepiej odwzorować pozycję front levera, wykonując delikatną rotację zewnętrzną ramienia i ściągając łopatki w stronę kręgosłupa. Staraj się oddalać nogi od klatki piersiowej. Set drugi to klasyczny planche lean. Staraj się pogłębiać wychylenia i jak najdokładniej imitować docelową pozycję. Oczywiście tak jak wcześniej, łokieć zablokowany, łopatki w delikatnej protrakcji. Następnie przejdź również do wychylenia, ale tym razem imitując pozycję front lever. Możesz także dodać naprzemienne unoszenie nóg. Trzeci set to pompki w wychyleniu. Pozycja wyjściowa to planche lean, jednak tym razem ugnij łokieć wykonując pompkę. W trakcie ruchu otwórz klatkę piersiową i utrzymaj wychylenie. Wróć do pozycji początkowej. Odwrócony martwy ciąg na drążku to nic innego jak prostowanie biodra z pozycji tak jakby odwróconego L-sita. Ruch wykonuj blisko drążka. Wznosy hantli o prostych ramionach w hollow body to bardzo dobre ćwiczenie wzmacniające staw łokciowy pod planche i maltese. Można swobodnie manipulować ciężarem, dlatego to ćwiczenie dobre jest na każdym etapie zaawansowania. Ściąganie gumy do biodra to fajne akcesoryjne ćwiczenie pod wzmocnienie tricepsu do pracy na pełnym wyproście. Staraj się pilnować, aby nie uginać stawu łokciowego. Można też je wykonać na wyciągu. Piąty set to pompki pike. Ćwiczenie, które świetnie wzmocni początkowo Twoją obręcz barkową pod stanie na rękach, czy właśnie planszę. Z pozycji pike ugnij ramiona, wykonując pompkę pionowo. Ostatnie ćwiczenie w zestawieniu to row na kołach. Świetnie sprawdzi się pod wzmocnieniem mięśnia czworobocznego grzbietu, co z pewnością przełoży się na front levera. Ile powtórzeń i odpoczynku pomiędzy seriami. Moja propozycja jest taka, aby pierwszy set wykonywać na zakresach od 3 do 5, a później dobrać ćwiczenia wzmacniające i wykonywać je na zakresach od 6 do 8. Jednak później oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by tymi parametrami dowolnie manipulować. Jeżeli chodzi o przerwę pomiędzy samymi ćwiczeniami, to myślę, że od 0 do 30 sekund. Nie ma co tutaj zbytnio odpoczywać. Zaś pomiędzy całymi setami możemy wykonać dłuższą przerwę, około 3 minut. Ile serii wykonywać i jak często trenować. Jeżeli jesteś osobą początkującą, wyjdź od 3 jednostek treningowych w tygodniu i na przykład wykonaj po 3 serie każdego setu. Wraz ze stopniem zaawansowania delikatnie zwiększaj ilość serii w treningu, a z czasem możesz dodać na przykład kolejny dzień treningowy. Jeżeli wybrałeś opcję treningu 3 razy w tygodniu, pamiętaj o tym, aby pomiędzy treningami zachować minimum 1 dzień przerwy. Jeżeli będziesz trenować 4 razy w tygodniu, możesz to zrobić na przykład w taki sposób, że wykonujesz 2 treningi, dzień przerwy, 2 treningi i 2 dni przerwy. Ok, pokazałem Wam główne ćwiczenia, ale nie zapominaj także o solidnej rozgrzewce na samym początku treningu, która przygotuje Twój organizm do pracy. Zauważ także, że większość przedstawionych ćwiczeń z drobnymi wyjątkami zakłada płaszczyznę horyzontalną. Pamiętaj także o ćwiczeniach w płaszczyźnie wertykalnej i pracy nad segmentami, które są często pomijane. Jeśli jesteś początkującym, nie odkładaj zbyt szybko ćwiczeń bazowych na bok na rzecz elementów. Jak widzicie, nie dałem Wam do końca gotowego rozwiązania. Trening elementów jest na tyle specyficzny, że musi być dobrany do konkretnej osoby. Ja postarałem się dać Wam wytyczne, jak dobrać właśnie te ćwiczenia pod swoje możliwości, zakładając, że jesteś osobą początkującą, która chce nauczyć się plansze i front levera. Ale tak jak wspomniałem wcześniej, te ćwiczenia, które przedstawiłem, to nie wszystko, ponieważ powinieneś dodać do planu jeszcze ćwiczenia, które wzmacniają Twoje słabe ogniwa. Dobra, troszeczkę Was złapałem na to, że jest to gotowy plan treningowy, bo tutaj pewnie większość osób oczekiwała gotowego rozwiązania, a tutaj trzeba dopasować parametry pod siebie, o co tutaj w ogóle chodzi. Mianowicie uważam, że gotowe rozwiązanie z reguły nie jest zbyt zajebiste.
Ja generalnie wychodzę z założenia, że najlepszy plan to taki, który jest dopasowany indywidualnie. Dzięki temu, że Ty część parametrów dopasujesz do siebie, a nie będziemy lecieli na sztywnym gotowcu, ten plan będzie dla Ciebie lepszy. Mam nadzieję, że film Ci się spodobał. Jeżeli tak, możesz oczywiście zostawić lajka czy subskrypcję na tym kanale, jeżeli tego jeszcze nie robisz. No i oczywiście wpadaj na naszą stronę internetową workoutathlete.pl, na której znajdziesz koszulki, stabilizatory nadgarsków, a także kursy i e-booki treningowe. Do zobaczenia.